Cześć, witajcie ponownie na kanale Wojwak Bricks, a dzisiaj przyjrzę się Lotusowi od Kady. Niestety z miesięcznym poślizgiem, bo miałem w planach go zrecenzować już na przełomie listopada i grudnia, ale przez brak profesjonalizmu i tragiczną komunikację z Kada Polska, no niestety mam lekki poślizg w recenzowaniu ich zestawów. Kada Polska jakiś czas temu sama odezwała się do mnie, żeby mi wysyłać wszystkie nowości technikowe za darmo, ale już przy Yongwongu pojawił się problem, bo przez 3 tygodnie co tydzień dostawałem informację, że wyślą w przyszłym tygodniu i w końcu wysłali to chyba po 3 czy po 4, a przy Lotusie 4 tygodnie temu dostałem informację, że sprawdzą tylko stoki i dadzą mi znać. No i jak widzicie, sam sobie już kupiłem tego Lotusa. To taka mała dygresja, żebyście wiedzieli, z jakiego powodu jest miesięczny poślizg w recenzowaniu zestawów od Kady. Wracając do zestawu, Lotus jest w skali 1:8, składa się z 3730 elementów. W polskiej dystrybucji kosztuje 799 zł. Z kodem WOJWAK15 macie 15% zniżki, czyli tam 680 zł wychodzi. Jakby mój kod przestał działać, to zawsze możecie skorzystać z kodu brodatego, brodaty15. Na stronie Kady zestaw kosztuje $250. Z tyłu pudełka mamy trochę zbliżeń, informacji o funkcjach. Będzie tutaj 8-stopniowa skrzynia biegów. Już nie mogę się doczekać, aż zacznę go składać, także zajrzyjmy do pudełka. W środku mamy 4 mniejsze pudełka z bardzo ładną, bardzo dobrze jakościową grafiką prawdziwego Lotusa. I w środku oprócz 35 ponumerowanych woreczków z klockami mamy 2 woreczki z pinami, luzem dużą ramkę 11×15, 4 felgi, 4 opony, duża szkoda, że nie na licencji, trochę giętkich elementów i gumek, 2 szybki od świateł, każda zapakowana oddzielnie, żeby się nie porysowały, zadrukowana tabliczka. Wygląda świetnie. 2 bardzo grube tomy instrukcji. Nie wiem, ważą chyba z kilogram. I zajrzyjmy do środka. Zawsze u Kady mi się podobają te grafiki z porównaniem prawdziwego pojazdu i tego z klocków. No i kilka słów od projektanta. I jestem pod koniec pierwszego etapu budowy. Jak widzicie, mamy już prawie gotową skrzynię biegów. Muszę powiedzieć, że stęskniłem się za tak dużą ilością mięsa technikowego. Na tylnej osi mamy dyferencjał. Tutaj przez te wszystkie koła zębate mamy wejście do skrzyni biegów. Tutaj mamy wyjście do tłoków. Do tego szarego koła zębatego będą te tłoki podpięte. Tutaj mamy krzyżaki kulowe z czerwonymi wpinkami, które będą nam zmieniały przełożenia, ale biegi sprawdzimy sobie, jak już będę miał podpięte tłoki, bo nie chcę teraz na tym etapie tutaj nic poprzestawiać, żeby później ta skrzynia działała prawidłowo. Na stronie jest informacja o 8 przełożeniach. Ponieważ Lotus ma 6-biegową skrzynię biegów, więc tutaj najprawdopodobniej będzie 6 biegów plus wsteczny i plus luz. Nadal na kołach zębatych od Kady jest spory luz. Zobaczcie, po jakim czasie zacznie się obracać tutaj to szare koło zębate, które jest podpięciem do tłoków. O, dopiero teraz. Podczas budowy skrzyni mamy cały czas rzut z góry, jak powinny być tutaj wszystkie elementy ułożone, ustawione. Tak czy inaczej, przed podpięciem krzyżaków kulowych warto sobie
wrócić do tych zdjęć i sprawdzić, czy wszystkie tutaj elementy są prawidłowo ustawione. I jestem mniej więcej w połowie drugiego etapu budowania. Mamy już podpięte tłoki. Silnik w Lotusie jest ustawiony poprzecznie. Zdejmę tą pokrywę, która bardzo fajnie, efektownie wygląda. Wypnę też ten element, żeby Wam pokazać, jak wygląda podpięcie tłoków. Tutaj mamy to szare koło zębate, które Wam pokazywałem jako wyjście do tłoków. Mamy przejście do góry przez kolejne szare koło zębate. Tutaj mamy jeszcze trzecie takie same koło zębate. Następnie mamy przejście mocy tutaj, zmiana kierunku i wejście do tłoków. Tutaj na tym ciemnoszarym kole zębatym mamy podpięty bloker, tak żeby biegi nie przerzucać w kółko. Czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i następuje blokada. I znowu mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Podepnę teraz silnik i zobaczymy, jak te przełożenia działają. Dobra, podpiąłem silnik. Tutaj najprawdopodobniej jest bieg wsteczny. Tutaj mamy luz. Pierwszy bieg. Drugi bieg. Trzeci bieg. Czwarty bieg. Piąty bieg. I szósty. Takie widoczne zmiany w prędkości działania tłoków dopiero mamy w piątym i w szóstym biegu. Mam nadzieję, że wszystko dobrze tutaj zbudowałem, ale sprawdzałem zawsze po 2-3 razy te koła zębate. Jeśli macie Lotusa, to dajcie mi proszę znać w komentarzach, czy też te pierwsze 4 biegi, w tych pierwszych 4 biegach ta różnica między szybkością poruszania się tłoków jest praktycznie niezauważalna. Jeszcze zobaczmy, jak te bębny zmieniają pozycję podczas zmiany biegów. Tutaj mamy bieg wsteczny, następnie mamy luz, pierwszy bieg, drugi bieg, trzeci bieg, czwarty bieg, piąty bieg i szósty. Dobra, to możemy z powrotem zabudować silnik. Tutaj największy problem jest z tą rurką, bo ona jest dosyć sztywna i się cały czas wypina, ale przed kamerą chciała chyba dobrze wypaść i się nie wypięła. Jest już gotowe tylne zawieszenie. Na każdym kole mamy 2 żółte amortyzatory. Tutaj z kolei mamy już zamocowane 2 siłowniki. Jak do tej pory proces budowy jest świetny, bardzo gęsty, z mnóstwem mięsa technikowego, oby tak dalej. W dalszych krokach budujemy wyprowadzenie do sterowania siłownikami. Tutaj jest wejście na aksla. Mamy 3 koła zębate, 2 piaskowe, 1 małe czarne. I to koło piaskowe będzie się łączyło tutaj z tym drugim małym kołem zębatym. Drugi etap kończymy częściową zabudową tyłu Lotusa. Trzeci etap budowy jest dużo szybszy od 2 poprzednich. Wykańczamy w nim tył Lotusa. No i nie da się ukryć, że prezentuje się świetnie. Zastanawiam się tylko, dlaczego do czerwonych tylnych świateł zostały użyte standardowe czerwone klocki, a nie przeźroczyste. Dodatkowo mamy wyprowadzenie sterowania skrzynią biegów do przodu.
Tutaj możecie sobie zobaczyć. Tutaj jest taki bloker ściśnięty gumkami i gumowymi dwójkami, który będzie nam blokował każdą pozycję. Wyprowadzenie na pewno nie jest do gałki, bo jak widzicie, nie ma tutaj żadnej opcji, żeby podpiąć tą skrzynię biegów do niej. Także biegi będziemy zmieniać w jakiś inny sposób. No ale to już wyjdzie w dalszych etapach budowy. Bo chyba zapomniałem Wam powiedzieć, do czego będą służyły te siłowniki. One będą nam otwierać i zamykać tylną klapę. W czwartym etapie budujemy m.in. skręt kół i przednie zawieszenie. Przednie zawieszenie jest oparte tak samo jak i tylne na dwóch żółtych amortyzatorach. Skręt z kolei jest oparty na zębatce i kole zębatym czarnym, które tutaj jest ukryte w środku. Następnie mamy przejście do piaskowego koła zębatego. Następnie mamy przejście do góry przez 3 małe koła ósemki. No i tutaj mamy wyjście do skrętu, najprawdopodobniej do kierownicy. Czwarty etap budowy kończymy częściową zabudową prawego boku. W piątym etapie budujemy tylną klapę, skrzydło oraz fotele. Na moje oko są trochę za małe. Jestem na początku 6. etapu budowania i już się wyjaśniło, w jaki sposób i gdzie będzie sterowanie skrzynią biegów. Tutaj mamy wyjście, przejście do krzyżaka kulowego, który połączy się tutaj z tym drugim krzyżakiem kulowym. Za fotelem jest sprytnie ukryty aks z kołem zębatym i w ten sposób będziemy zmieniać biegi. Tutaj z kolei będziemy mogli sobie otwierać tylną klapę. Chwilę później podpinamy kierownicę do układu kierowniczego. W 6. etapie dopieszczamy wnętrze, budujemy deskę rozdzielczą oraz zaczynamy budowę przodu. W 7. etapie wykańczamy przód i budujemy dach. Został mi już ostatni 8. etap, gdzie będę budował drzwi, także widzimy się już po zbudowaniu całego Lotusa. I Lotus jest już gotowy. Powiem tak, moim zdaniem był to najlepszy proces budowy ze wszystkich samochodów, które przeszły przez moje ręce. Fenomenalny, dobrze poprowadzony, czysty, z ogromną ilością ciekawych technik budowania. Nie było ani jednej chwili, kiedy podczas budowy bym się nudził albo chciał już skończyć ten zestaw, jak czasami się to zdarza. Wydłużałem ten proces budowy już do granic możliwości. Co do wyglądu, to też muszę powiedzieć, że jest to moim zdaniem najlepiej wyglądający samochód w skali 1:8. Oczywiście z tych, które budowałem. Świetny wygląd, dbałość o szczegóły. Wiadomo, że tutaj robotę robi jeszcze ten kolor, bo połączenie ciemnozielonego z czarnym dodaje mu charakteru. Te cieniutkie osłonki na światłach wyglądają fenomenalnie, dodają mu jeszcze drapieżności. Cała konstrukcja jest bardzo solidna. Parę razy już go przenosiłem i jeszcze nic mi od niego nie odpadło. Nie pamiętam, kiedy byłem aż tak zadowolony z procesu budowy, z wyglądu samochodu jakiegokolwiek, z klocków. Oczywiście do kilku rzeczy z wyglądu można się przyczepić. Moim zdaniem za duże i za bardzo kanciaste lusterka, zbyt duży prześwit tutaj nad tylnym kołem. Myślę, że powinien być trochę obniżony. Dałbym tutaj jakieś mniejsze te boki na skrzydle, tak jak jest to w oryginale. One tak samo jak te lusterka są za kanciaste, za bardzo toporne. No i wydech mi się nie podoba.
Z tego co pamiętam, to Kada ma chyba w swoim portfolio odlewy do wydechów, dlatego tym bardziej nie rozumiem, dlaczego tutaj w ten sposób taki też kanciasty, kwadratowy został tutaj zrobiony. I zerknijmy teraz na funkcję. Skręt jest bardzo zadowalający, jest mocny. Kierownicą nie skręcimy, jak Lotus stoi w miejscu. Musi on albo jechać, albo musimy go po prostu lekko podnieść. Wiadomo, opony są dosyć szerokie, Lotus jest ciężki, więc tarcie jest dosyć duże. Tutaj, jak już Wam pokazywałem, mamy sprzęt do uruchamiania funkcji i tutaj zmieniamy sobie biegi. Przeskakują bardzo fajnie. A tutaj możemy sobie otworzyć tylną klapę i zajrzeć do silnika. Tutaj też mamy bardzo pomysłowe rozwiązanie. Te skosy na tej tylnej klapie są uzyskane za pomocą tych połączeń gumowymi dwójkami. Dzięki temu uzyskujemy lekką giętkość i możemy te skosy sobie tutaj poprowadzić. Mamy oczywiście też otwierane drzwi. Fajnie wyglądające wnętrze, które już Wam pokazywałem podczas budowy. Możemy sobie w każdej chwili odpiąć dach. Zawieszenie działa normalnie, prawidłowo. Tak Lotus prezentuje się od spodu, bardzo fajnie zabudowany. Super, że mamy odsłoniętą skrzynię biegów. No i cóż, podsumowując, świetny zestaw pod każdym względem. Jeszcze jak weźmiemy pod uwagę jego cenę, czyli około 700 zł, to już robi się z niego prawie że zestaw idealny. Oczywiście są pewne niuanse, które ja na przykład bym tutaj zmienił, o których Wam przed chwilą powiedziałem. Jak na razie, jak dla mnie, numer 1, jeśli chodzi o modele w skali 1:8. Zobaczymy jeszcze, czy Mercedes od Kady go nie zdetronizuje. Ale kurczę, ten kolor tutaj naprawdę robi robotę. Jeśli chodzi o te zestawy samochodów w skali 1:8, to ja chyba jednak wolę je bez elektroniki, bo jednak ta elektronika powoduje pewne uproszczenia, na przykład to, że nie ma skrzyni biegów. Choć może Kada nas już niedługo zaskoczy i stworzy model z 6-8 stopniową skrzynią biegów zarządzaną przez aplikację. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze, a z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.